Cześć, mam na imię Adam i opowiem Wam, czy warto odwiedzić targi HMT, czyli Hamburger Motorradtage w Hamburgu. Są to znane i zdecydowanie warte odwiedzenia targi. My z Olgą byliśmy na nich w 2024 roku przy okazji dłuższego urlopu. Zwiedziliśmy przy okazji sobie Hamburg, byliśmy tam około 2 dni. W tym filmie dowiecie się, ile wtedy te targi kosztowały, czego można się spodziewać i czy można tam coś zjeść, jak to wygląda w ogóle, ile jest ludzi i czy są jakieś dodatkowe atrakcje. Znajdują się one w Hamburger Messe. Jest tam bardzo dużo miejsc do zaparkowania, tak około 3,5 tysiąca, jak podaje strona. W opisie podaję Wam link w ogóle do tej strony targów, gdzie są dokładne mapki i porady, jak się tam dostać. W 2025 roku targi odbywają się w dniach 24-26 stycznia. Mimo olbrzymiego obszaru i wielu miejsc parkingowych przygotujcie się na tłum, ponieważ są to bardzo popularne targi. W zeszłym roku bilety kosztowały 19,90. Kawałek trzeba podejść z tego parkingu do targów i mniej więcej wygląda to tak, że zaraz przy wejściu była taka scena, gdzie prezentowali się jacyś mówcy, profesjonaliści z danych producentów i zaraz za tym od razu były stoiska gastronomiczne, można było zjeść currywursta, jakieś kiełbaski, które oczywiście cieszyły się dużą popularnością, jak to Niemcy, pierwsze co jak przychodzą na targi zaczynają je jeść. Była też spora strefa z ogródkiem piwnym, a dalej były stanowiska wystawców. Wszystko to mieściło się w kilku budynkach tych targów, w kilku halach. Były hale, gdzie byli tylko wystawcy, były hale, gdzie były pokazy, widowiska i jakieś tam zawody. To też zaraz Wam opowiem, co tam jeszcze będzie. Producenci motocykli wystawiają się ze swoimi najnowszymi modelami. No i to jest fajna okazja, żeby sobie na tych modelach usiąść, się do nich przymierzyć, poczuć jak to jest, zobaczyć, czy nam się podoba pozycja. Do niektórych modeli są bardzo długie kolejki. Są też wystawcy skuterów i motocykli elektrycznych. Wiadomo, to jest dział, który coraz bardziej się rozwija. Ostatnimi czasy jest też coraz więcej motocykli o pojemności 125 cm3 ze względu na wzrost zainteresowania konsumentów. Myślę, że dużo temu działu dało też to, że kierowcy na prawo jazdy kategorii B mogą jeździć w niektórych krajach Europy. Jest tego coraz więcej. Znani producenci mają swoje właśnie 125, fajnie, można sobie też je przymierzyć. Ja sam mam 125, mimo że prawo jazdy na kategorię A pełne mam, to na razie jeżdżę 125. Myślę, że na razie ten motocykl mi wystarczy. Jak podszlifuję swoje umiejętności, to przesiądę się na coś większego na pewno. Podczas tych targów można robić sobie zdjęcia, filmy, można rozmawiać z tymi profesjonalistami, z nimi nagrywać wywiady, dowoli. To jest takie wydarzenie wychodzące dla content kreatorów, influencerów, youtuberów. Do social mediów są aktywni, także można z nimi sobie porozmawiać. Oprócz motocykli znajdziemy też tam wystawców akcesoriów i wyposażenia motocyklisty. Są kaski, ubrania, różne uchwyty, nawigacje, sakwy, jest tego naprawdę bardzo dużo. Możemy się też dowiedzieć sporo na temat turystyki motocyklowej i przeżyć ofertę wycieczkową. Niemcy kochają jeździć na zorganizowane wycieczki, także jeżeli macie ochotę, można dołączyć do takiej niemieckiej grupy, pojeździć z nimi po Europie czy po świecie. Niemcy mają wszystko bardzo dobrze zorganizowane, także to też jest jakiś tam fajny sposób czy pomysł na wakacje. Gdybym może bardziej znał niemiecki, to na pewno bym się na coś takiego wybrał. Na pewno bym nie żałował, wiadomo, Niemcy mają zawsze wszystko super zorganizowane. Sporą część wystawy stanowią też odnowione motocykle z poprzednich epok oraz customowe cuda z dumnymi właścicielami. Swoje modele prezentują też garaże, które specjalizują się tylko i wyłącznie w customach. Przy każdym stoisku stoją profesjonaliści od danych producentów, z którymi można swobodnie porozmawiać po angielsku czy niemiecku na interesujące nas tematy, dopytać o nowe modele, dopytać o ich ofertę aktualną. Dużo wiedzy
To nie są ludzie przypadkowi, którzy są tam z przymusu. W branży motocyklowej, jak już zdążyłem zauważyć, pracują pasjonaci i naprawdę ci ludzie lubią swoją pracę. Widać, że są bardzo dobrze też rozeznani i super, naprawdę polecam też właśnie zagadać i porozmawiać z tymi ludźmi przy wystawach. Moim zdaniem takie targi są ekstra i na pewno, jeżeli będziemy mieli jeszcze taką możliwość, to się na nie wybierzemy do Hamburga. Może nie w tym roku, ale w przyszłym bądź jeszcze za 2. Myślę, że też właśnie dodatkowym plusem tych targów jest, że one są w Hamburgu, a Hamburg jest przepięknym miastem, można sobie go zwiedzić. Polecam sobie wybrać 2 dni i pojechać na te targi na 2, zwiedzić sobie przy okazji Hamburg i też wybrać sobie dzień, w którym będzie trochę też mniej ludzi. Zazwyczaj te targi trwają 3 dni, zazwyczaj są w weekendy, od piątku do niedzieli. W piątek zawsze jest trochę mniej ludzi, w weekendy już o wiele więcej. Spodziewajcie się tam tłumów, spodziewajcie się, że wokół targów też będą noclegi powynajmowane, nie będzie za bardzo można sobie tak swobodnie wybrać coś w rozsądnej cenie, wtedy trzeba będzie wybrać coś poza ścisłym centrum, ale na tej stronie, o której Wam mówiłem, można też sobie zobaczyć, jak dojechać, nawet metrem, pociągiem czy autobusem. Fajne jest też to, że targi organizują zawsze jakieś takie dodatkowe zawody, czy to quady, czy to pitbike'i, czy zawody, pokazy stand. Są to widowiska niezapomniane. Tutaj właśnie pokażę Wam zaraz takie moje nagranie z 2024 roku, w którym to dosyć sporo nagrałem tego standu i tych pokazów skoków przez takie 2 duże rampy. Bardzo mi się to podobało i to był jakby mój ulubiony, to była moja ulubiona część tamtych dni. Tutaj, jeżeli podobał Ci się ten materiał, to zostaw mi jakiś komentarz, napisz, czy Ty też jeździsz na takie targi, które targi motocyklowe jeszcze polecasz odwiedzić. Może w Polsce jakieś są, które warto... Ja jeszcze w Polsce na targach motocyklowych nie byłem. Jeżeli Ty byłeś, to napisz mi, które są godne polecenia. Zapraszam Cię do subskrypcji. Na moim kanale prezentuję tematy, które mnie interesują, zazwyczaj to motocykle, architektura, wycieczki, mówię też o kuchni. Zobaczcie, jak wyglądał ten pokaz w zeszłym roku. Cześć!